Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje pomoce kuchenne w kuchni. Oczywiście tak zwane gadżety kuchenne. Ostatnio wstawiłam na moim drugim kanale Babcia Bożenka Robótki moje ważniejsze gadżety, a dzisiaj chciałabym dla Was wstawić również filmik z gadżetami na ten kanał z gotowaniem, ponieważ to jest również bardzo ważne, gadżety kuchenne na gotowaniu, na kanale z gotowaniem oczywiście. A więc chciałabym dołożyć jeszcze z 1-2 gadżety kuchenne, które ja uważam, że są jedne z najważniejszych. I dlatego złączę te dwa filmiki. Na początku pokażę Wam ten gadżet, te gadżety, które jako pani kuchni czy pan kuchni powinniście mieć w domu, które są bardzo przydatne, wygodne, praktyczne i Wam powiem, mając to w domu, naprawdę będzie Wam się lepiej gotowało, kroiło, bo tu chodzi o noże kuchenne. Pokażę Wam moje noże, jakie ja mam. Oczywiście są jeszcze lepsze noże, ale to, co ja Wam proponuję, żebyście się właśnie zaopatrzyli w taki blok kuchenny, jak możecie. Noże najlepiej z metalu, tego chyba 1810 stal, i one są bardzo fajne, ponieważ po użyciu płuczemy tylko wodą ciepłą czy gorącą i już nie trzeba ich nie wiadomo jak tam myć. I teraz przejdę do tego mojego gadżetu i to jest ten mój gadżet kuchenny, bardzo ważny. Dlatego teraz idą święta. Jeżeli nie macie jakiegoś pomysłu, żeby kupić komuś jakiś prezent na święta, to proponuję taki gadżet. Ale za to trzeba poprosić jednego grosika. Wiecie, że za ostre rzeczy trzeba oddać grosika, czy trzeba zapłacić grosikiem. Taki blok jest bardzo praktyczny, ponieważ tutaj macie nożyczki, które w kuchni są przydatne, można powiedzieć non-stop. I to, co ten tutaj ma jeszcze, to ma właśnie osełkę. I ja, gotując już przed krojeniem, biorę sobie taki nóż i sobie ostrzę tą osełką. Ostrzę noże z piłką. Te noże już mam ponad 10 lat, Wam powiem, czy około 10 lat. I one są praktycznie jak nowe. Ale tutaj te ząbki nieraz mi się tępią i nie są wszystkie fajne. A więc przelecę sobie 2-3 razy z jednej strony, z drugiej strony. Nie jest nic ciężko i mam super noże. Ostre do krojenia naprawdę, dlatego ja ten nóż, zwróćcie uwagę, że używam non-stop, można powiedzieć, przy gotowaniu. I oczywiście mamy różnego rodzaju do krojenia jakichś małych, drobnych rzeczy do obierania. Praktyczna rzecz. Oczywiście ząbkami duży nóż, jak kroimy jakieś mięsa duże, jakieś świeże pieczywo, jak kroimy. Naprawdę taki nóż z piłką jest również bardzo potrzebny. Pokażę Wam, co rzadko używam, tylko mój mąż. To są takie tasaki. Ojejku, kochani, one są straszne. Proszę zobaczyć, te noże takie ciężkie, one są superowe. Naprawdę przy krojeniu mięsa, do dzielenia czegoś, one są bardzo praktyczne. Ja je rzadko używam, bo ja już na nie patrzę, to się boję. Ale przed nożem gdzieś mam respekt bardzo. I Wam powiem, że do krojenia ryby, oczywiście, do czyszczenia ryby, teraz przed świętami, to Wam powiem, zaopatrzcie się w takie noże i to jest ważne, żeby one miały tą stal 1810. I nawet jeżeli nie kupicie sobie takiego bloku, on był dość drogi, ale Wam powiem, że jak zaczynałam gotować, jak przyjechałam tutaj, to miałam blok, za 20 marek miałam blok. I też był fajny, i też były fajne noże, a więc
kwestia tego, co chcemy mieć, nie? Takie coś mam już od kupy lat. Zobaczcie, to nie było drogie. A teraz kupiłam sobie coś za euro do wyciskania cytryny czy cytrusowych owoców. Szklane z plastykiem tutaj, nie? Ale do nalewania Wam powiem, że też super sprawa. Proszę zobaczyć te gąbki. Ale te gąbki, nie dlatego Wam pokazuję, że te gąbki są jako gadżet, bo każdy to ma w domu, ale chciałam coś powiedzieć o tych gąbkach. Pamiętajcie jedno, taka gąbka może mieć bardzo dużo bakterii. Bardzo dużo. I na przykład, jeżeli umyjecie wszystko, umyjecie zlew, to taką gąbkę od czasu do czasu, jak macie zmywarkę, włóżcie do zmywarki, albo na przykład, jeżeli gotujecie herbatę, kawę i Wam zostanie troszeczkę wody, zalejcie tą wodą. Jak to wystygnie, wyciskamy, odstawiamy i ona zawsze musi leżeć tak, żeby ściekła. Za każdym razem ona musi się wysuszyć i ona Wam nigdy nie będzie brzydko pachnieć. Następne gadżety, już można powiedzieć adwentowo-świąteczne, ponieważ z tego już wkrótce będę robiła ciasteczka. I zaopatrzcie się, czy w Pepko, czy są inne sklepy jakieś, na pewno co takie coś mają. I ja mam parę takich, co używam w sumie najczęściej. Te sobie właśnie odłożyłam i jakby co roku używam. I również chciałabym w tym moim filmiku zaprosić Was na te moje pyszne ciasteczka przedświąteczne, ale niektóre ciastka, można powiedzieć, że wszystkie, można robić sobie cały rok. W internecie już jest tak dużo tych różnych pomocniczych takich produktów, które są potrzebne jak gdyby w kuchni, czy bardzo potrzebne, a ja dzisiaj pokażę Wam produkty, które mają jakby dwojakie znaczenie, czyli można je używać albo do tego, albo do tego, albo do tego i dlatego dzisiaj pokażę Wam parę moich, co Wam mówię zawsze, że są bardzo, bardzo przydatne i zaprosić Was naprawdę do kupienia sobie i na pewno Wam się przyda. Dlatego Pani Halinko, prosiła Pani, żebym coś takiego nagrała też, a więc też pod Panią dzisiaj ten filmik, przy okazji, że mnie ręka troszkę boli, mniej gotuję, dlatego nagram ten filmik i możliwe, że Wam się spodoba. I jak Wam się spodoba, to jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. I tak pierwszą taką moją pomocą w kuchni to jest termometr. Zobaczcie, on jest zwykły. Ja go kupiłam chyba na Amazonie. Taką rzeczą bardzo przydatną to jest termometr. Do smażenia pączków, do smażenia tych ziemniaczków, tych co ostatnio wstawiłam Wam ziemniaki, musimy mieć, żeby ta temperatura smażenia nie była za wysoka, jak również za niska. A więc taki termometr, nie wiem ile kosztuje, może 20 zł na polskie, ale jest bardzo przydatny, dlatego chciałam Wam powiedzieć, można go stosować do różnych dań. Drugą rzeczą jest waga. Dlatego nieraz ja mówię pół szklanki, a nieraz jak już jest dokładny przepis, to tutaj ważę na przykład. O takich pojemnikach Wam mówię. I to jest większy do mąki, a tutaj mam mniejszy do wody, do oleju, do cukru, a więc jak najbardziej takie pojemniki są potrzebne. To, co jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, znaczy bardzo, no jest potrzebne, to jest coś takiego z plastyku, ale możecie też dostać metalowego do nabierania ciast. Nieraz jest tak, że ciasto upieczecie i ono Wam nie chce odejść od blaszki albo od formy jakiejś, gdzie pieczecie. I wtedy bierzecie sobie to, wkładacie i już macie ciasto. Przeniesiecie sobie na talerz. Oczywiście można dekorować, a więc kładziecie, sypiecie sobie pudrem, cukrem, czy czekoladą, czy czymś i już macie dekorację serduszka. Jeżeli na przykład upieczecie coś, ciasto, pączki, czy cokolwiek, a więc jak najbardziej potrzebujecie do tego
żeby to ciasto Wam się schłodziło, czyli od dołu, od góry, na przykład takie kubeczki. Zobaczcie, do robienia drinków. Drinki macie również już na moim kanale, ale również możemy nieraz zastosować do nalania sobie do ciasta. Jeżeli piszę na przykład do pączków, nalej 2 centylitra na przykład rumu czy spirytusu. Bierzecie sobie taki kubeczek, tu od środka jest miara, w tym, nie wiem czy w tym, tutaj jest też na zewnątrz i tutaj jest miarka i wtedy sobie nalewacie. A więc wskazane jest, ponieważ jak ja robię z drinka, to tak na oko, to wiecie, te drinki są nieraz mocniejsze przez to, ale jak już to jeden dobry niż 2, jakieś byle jakie. Ale żartuję, każdy musi wiedzieć, co lubi i co chce pić. Taki następny gadżecik, można powiedzieć, jest potrzebny do obierania jabłuszek albo do wycinania środków w gruszce w jabłku. Wciskacie i cały środek tutaj Wam wyjdzie, a więc to jest bardzo, bardzo praktyczne. To do ziemniaków oczywiście takie coś do obierania i jabłek, i ziemniaków, i szparagi, do krojenia ciast. Proszę zobaczyć, mam chyba 2 albo 3. Mam do krojenia ciast, do krojenia pizzy, jak najbardziej, ale również do krojenia faworków. Również stosuję to. Nie nóż, tylko właśnie sobie tym kroję i w środku też te przecięcia kroję sobie w faworkach. Oczywiście faworki mam, czy chrusty na moim kanale, zapraszam, bardzo smaczne. Chyba nawet 2 sposoby. Również taki pędzel w domu jest przydatny. Albo jak chcecie ciasto białkiem czy żółtkiem posmarować po upieczeniu albo przed upieczeniem, a więc taki pędzelek również jest przydatny. Co jeszcze? Pokażę Wam to na przykład do rozprowadzania ciasta albo nacieśnienia z czegoś, a więc takie coś również jest bardzo przydatne. To, co jeszcze ja mam w moich takich akcesoriach kuchni, można powiedzieć, to są rurki. I proszę zobaczyć, to są rurki do kakao, do drinków, do zimnego napoju i żeby teraz oszczędzać plastik, bo też i zdrowo i ekologicznie, mam takie rurki kupione i one są naprawdę bardzo przydatne, ale to bardzo. I je się myje. To jest najważniejsze. I do tych rurek również, proszę zobaczyć, dali takie 2 pędzelki, żeby włożyć sobie te rurki i umyć sobie tą rurkę. A więc proszę zobaczyć, jak najbardziej takie rurki. No, oczywiście otwieracze do butelek, to już wiadomo, do piwa, otwieracze jak najbardziej. Wpadki takie różne do wybierania, na przykład z pojemników metalowych, na przykład czy ciasto, jak nie chcecie, żeby Wam się podrapało, to jak najbardziej również takie wpadki mogą być. Takie coś do herbaty. Jeżeli macie na przykład gości i ktoś pije słabą herbatę, a więc nie mamy na przykład tych herbaty tej w torebeczkach, lepsza jest sypana, a więc nabieracie sobie troszeczkę tej herbatki, wkładacie, zalewacie kubeczek i macie już herbatkę. To, co jeszcze chciałam Wam pokazać, to już pokazywałam Wam na czerwonej kapuście, co ja właśnie robię, ale również w bigosie można również w zupach, jak ktoś nie lubi pieprzu w całości albo ziele angielskie, to tam, gdzie wchodzi ziele angielskie, Wam powiem, że często robię tak, że biorę to do herbaty, proszę zobaczyć, to jest specjalnie do herbatki, wkładam tutaj sobie ziele angielskie, pieprz czarny, zamykam i wkładam sobie do zupy. Tutaj mi wisi w garnku od środka i ten cały aromat Wam się wtedy wygotuje do tego dania. Bardzo przydatne, naprawdę. Jak macie w domu
można czynić do herbatki, jak również do dań gotowanych, do zup, do bigosów, ponieważ nie każdy lubi rozgryźć sobie, a często jak się rzuci parę ziarenek, może się nam przytrafić. Też powinniście mieć do nabierania czegokolwiek, do ciastek, do ciasta. Możecie się zaopatrzyć, ale nie musicie, ponieważ ja nie jestem też nożem czy czymś, ale na przykład jakieś bułeczki czy coś można jak najbardziej sobie wyciągnąć i nałożyć na talerz. Na pewno będzie wygodne, praktyczne i estetyczne oczywiście, nie? Proszę zobaczyć, do wina, do zamykania szampanów takie korki. Widzicie, mam różnego rodzaju, ja używam dużo. Tutaj mamy, zależy jaka jest główka, butelki, czy od szampana, czy od wina. Wtedy potrzebujemy większą, mniejszą i wtedy sobie wkładamy, zamykamy i mamy takie właśnie te jakby zatyczki do wina, do butelek. Albo też do wina taki korek gotowy. To możecie dostać na przykład jak wyjeżdżacie do Wenecji. Ja wam powiem, że jak jadę do Wenecji, to kupuję parę sztuk, po 10 nieraz, ponieważ ja to sprezentuję i każdy chce to mieć. Są bardzo ładne, jest takie długie, krótkie, z tego Murano też, a więc w Wenecji jak będziecie, to zaopatrzcie się, nie jest drogo. I możecie to sprezentować. Będzie fajny naprawdę suwenir albo fajny prezent z wycieczki. Szczotka taka, ona jest z prawdziwego Włosia, taka malutka szufelka i jeżeli mam nieraz gości siedzieli czy coś, zanim dam na przykład nieraz do prania, te okruchy, ten obrus, gdzie były okruchy, czy jak upiekłam dużo okruchów, to najpierw sobie to ściągam, te okruchy, a później przycieram sobie szmatką, czy ścierką, czy czymkolwiek, czy gąbką. Musi być, ale też i nie musi. Następną rzecz to, zobaczcie, takie spinacze. Jeżeli na przykład coś otworzycie, jakiś woreczek, z czymkolwiek, mały woreczek otworzy wam się i musicie go zamknąć, czy zamknąć, żeby wam na przykład nie wywietrzały się. Skręcacie sobie pojemnik, czy ten plastikowy woreczek, bierzecie, zamykacie i już jest szczelnie zamknięte. To też jest niedrogie. I zobaczcie, możemy do wieszania ciuchów takie spinacze wziąć i również takim czymś sobie spiąć coś otwartego. Wtedy wam jest szczelne, nic wam nie wejdzie do środka i nic nie wywietrzeje. Oj, sąsiad coś wierci. No i oczywiście na przykład obieraczki, mam ich wiele, ale przeważnie obieram nożem, a więc można mieć, ale nie wszystko trzeba mieć. Mam nadzieję, że wam pokazałam te moje akcesoire, czy te gadżety w kuchni, co mi najbardziej potrzebne, ale wam powiem, że mam ich dużo, dużo więcej. To są tylko te takie drobne, ale bardzo potrzebne. Dlatego zapraszam was, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, gdzie można je dostać, czy coś, mogę wam coś podpowiedzieć, jak będę mogła, ale na przykład w internecie myślę, że na dzień dzisiejszy można dostać prawie wszystko, albo w sklepie artykułami gospodarstwa domowego. Na pewno można dostać te produkty. Musicie tylko zobaczyć, rozejrzeć się i zapytać. Bardzo, bardzo chętnie pokazałam i jeżeli byście chcieli jakieś większe, jakieś inne czy coś, na pewno może kiedyś wam jeszcze pokażę. Czy jakieś roboty pochowane, moje maszynki, których coraz mniej używam. Bardzo dużo robię ręcznie jeszcze, ale pomału może trzeba będzie robić robotami czy czymś. Wtedy wam pokażę inne moje gadżety. Dlatego żegnam się z wami. Dziękuję bardzo i do